Dzień dobry, witam serdecznie. Mam nadzieję, że siedzicie wygodnie przed komputerami, gotowi na posłuchanie bajki. Dzisiejsza bajka ma tytuł Szlaban. W świecie rzeczywistym było dużo różnych stacji kolejowych. Cały świat rzeczywisty był pokryty torami. Ludzie chcieli przemieszczać się z jednego obszaru na drugi. Więc gdy ktoś wyruszał z domu samochodem, wiadomo było, że po drodze ma prawo tak być, że spotka przejazd kolejowy. Tego dnia jeden z chłopców mieszkający nieopodal takiej stacji kolejowej pożyczył samochód od swojego taty, bo chciał odwiedzić dziewczynę i wyruszył w podróż. Dziewczyna mieszkała 35 kilometrów dalej, więc wiadomo było, że samochodem będzie szybciej niż koleją. Tata się zgodził, jak usłyszeliście, bo już wyruszył w tą podróż. I gdy dojechał samochodem do pierwszej stacji kolejowej, szlaban się opuścił. Pomyślał, no dobra, no przecież poczekam, pociąg musi przejechać. Wiem, że tych pociągów jest dużo w tym świecie rzeczywistym, no ale poczekam. Co było robić? No i czekał. Przyjechał jeden pociąg, drugi pociąg, trzeci. Zanim już zrobił się rząd samochodów. No ale on należał do ludzi nerwowych. Pomyślał, no dobrze, już trzy pociągi przejechały. Już przecież się spóźnię na spotkanie do swojej dziewczyny. Muszę iść do zawiadowcy stacji. No ile ja tu będę stał w tym samochodzie? I wysiadł z samochodu i poszedł do zawiadowcy stacji. Porozmawiał z zawiadowcą stacji, a zawiadowca powiedział, że przed chwilą szlaban był otwarty. Właśnie pewno w tym czasie, kiedy ty ze mną rozmawiałeś. Więc młodzieniec wrócił z nadzieją, że on jeszcze jest otwarty, ale on już był zamknięty. I znowu jeden pociąg przyjechał, drugi, trzeci, czwarty, nawet piąty. I znowu go poniosły nerwy. Znowu wysiadł z tego samochodu. I znowu poszedł do zawiadowcy stacji. I znowu mu nawtykał, ile wlezie. No ile on może stać? Już 5 tych pociągów. Teraz to już na pewno się spóźni do swojej dziewczyny. Ale zawiadowca stacji znowu powiedział, słuchaj, dosłownie 5 minut temu znowu szlaban był podniesiony. Wracaj, siedź w tym samochodzie, po co do mnie przychodzisz? Ten szlaban co jakiś czas się podnosi. Wiadomo, że jest dużo tych pociągów, ale on jednak się podnosi i samochody przyjeżdżają, ludzie przechodzą. Dobrze, rzekł. Przyszedł oczywiście żadnego samochodu przed szlabanem, tylko jego stał. Ale szlaban był opuszczony. I tak się zdarzało wiele razy. Brak było możliwości, żeby ruszył, no bo po prostu zwyczajnie nerwy go tak ponosiły, że co chwilę latał do tego zawiadowcy stacji, mimo że tamten już go uczył i nauczał. W końcu zawiadowca stacji do niego powiedział, posłuchaj, jak już wrócisz do tego samochodu, zastanów się, gdzie i komu ty w życiu stawiasz szlaban. Może dlatego tak się dzieje w twoim życiu, że komuś ty stawiasz szlaban albo czemuś i to doświadczenie ma za zadanie cię czegoś nauczyć. Ja szlaban? Zastanowił się, no ale ponieważ już tyle razy tam i z powrotem przychodził do zawiadowcy stacji, pomyślał, że dobrze, wróci do samochodu, usiądzie i przemyśli sprawę i rzecz. I okazało się,
jak już się znalazł w tym samochodzie i zaczął myśleć, że stawiał szlaban swoim kolegom od czasu do czasu, bo nie chciał czegoś zrobić, mimo że wszyscy robili. Potrafił nawet swojej siostrze powiedzieć: szlaban, nie zrobię tego, czego chcesz. Czasami mówił komuś w sklepie nawet: szlaban, to ja biorę ostatni tą kostkę masła. I tak się wypunktował w wielu tych sprawach i rzeczach, pracując, zastanawiając się nad tymi sytuacjami, zmienił swoje zachowanie. I w tym momencie, gdy to ćwiczenie, tą pracę wewnętrzną, taką nad sobą wykonał, szlaban się podniósł do góry. Podniósł się. O Boże, jednak chyba wszystko zrobiłem, co było trzeba. I ruszył samochodem do przodu. Przejechał przejazd kolejowy i nawet jeszcze nie dowierzał, odwrócił się do tyłu i patrzył, czy faktycznie go przejechał. Ale tak. Oczywiście spóźnił się do dziewczyny, ale dziewczyna miłowała go ogromnie, więc mu wszystko wybaczyła. Opowiedział o całym swoim doświadczeniu i to doświadczenie zapadło mu głęboko w serce. Gdy stawiam komuś szlaban, to samo ma prawo mi się zdarzyć w życiu. Przemyślcie ten sens tej bajki. Może i wy czemuś stawiacie szlaban, a później się to w waszym życiu zdarza. To wszystko na dzisiaj. Cześć wam.